bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić naleśniki. Naleśniki z moimi papierówkami. To są papierówki z mojej działki, które po prostu opadły. Ja po prostu zrobię z nimi naleśniki. I co będzie, od czego zaczynamy? I papierówki umyję, pokroję w taką kostkę centymetr na centymetr. Ja papierówki obiorę ze skórki. W rondelku mam łyżkę masła. Łyżkę taką, nie dużą, nie czubatą, łyżkę masła. I będziemy także ja zabieram się, słuchajcie, pierw za papierówki. Obierać będę i kroić. Tutaj mam wodę z wyciśniętą cytryną. Troszkę wody i cytryny. I po prostu, bo papierówki bardzo szybko ciemnieją, żeby po prostu to ładnie wyglądało, żeby one mi nie ściemniały tak szybko. O, robaczywa. No takie są u mnie papierówki, bo my oczywiście jabłek żeśmy niczym nie pryskali, także to są takie naprawdę ekologiczne papierówki. O. Ja robię w ten sposób. O. Tak, tak. I do osobnej miseczki. One wtedy mi nie ściemnieją. Woda, sok z połowy cytryny, takiej dość dużej, troszkę wody. I w ten sposób robię jabłka. Zazwyczaj papierówki, które po prostu ciemnieją bardzo szybko. Jabłuszka obrane. Nastawię rondelek na gaz. Poczekam, aż troszkę mi się nasze masełko rozpuści. O. I na małym gazie będziemy prażyć te jabłuszka. To są papierówki, one bardzo szybko nam się uprażą. I teraz tak, nie dodaję cukru, ani nie dodaję cynamonu. Co dodam? Marcepan. Nie udało mi się kupić marcepanu bez czekolady, więc będzie z czekoladą, nic nie szkodzi. Ale wolałabym, żeby był bez, no ale trudno. I jego tak bardzo cieniusieńko, widzicie, tak zaraz pokażę. Także będą to naleśniki z papierówkami. Mogą być też inne jabłka, nie muszą być akurat papierówki. I w ten sposób. I z marcepanem. Marcepanu dajecie tyle, ile macie ochotę. On da słodycz. No i taki aromat marcepanu. Może. Skroiłam cały baton tego marcepanu i on to jest 90 gram. Minęło 10 minut i moje jabłuszka są już uprażone. Teraz musimy odstawić je, żeby nam troszkę przestygły. Za ten czas będziemy robić nasze naleśniki. Jabłka i marcepan. Pachnie obłędnie. Oczywiście, jeśli ktoś lubi marcepan. I będziemy się zabierać za naleśniki. Szkoda, że nie czujecie tego. Już was stawię normalnie. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Obłędnie pachnie. Spróbowałam. Dla mnie nie trzeba ani więcej tutaj cukru, ani nic. Fajne, bo jest taki ten posmak cytrynki.
Co żeśmy płukali jabłuszka. Dobra, odstawiam i biorę się za naleśniki z wami. I teraz będziemy smażyć naleśniki. Tutaj już wlałam 125 ml mleka. Do tego dodam 150 ml wody gazowanej. I teraz, jeżeli ktoś będzie robił więcej naleśników, wszystko wystarczy pomnożyć razy 2. Jeżeli jeszcze więcej, to razy 3 wody. Dodam jedno jajko. Gdzie ja mam to jajko? Tu jest. Jedno jajko. No. Tak. Do tego dodam jedną łyżkę oleju. Jedną łyżkę oleju rzepakowego. O. Troszkę dam olejku waniliowego, albo śmietankowy, albo waniliowy, kilka kropelek, bo to będą naleśniki na słodko. Tak. Do tego jedną łyżeczkę cukru wanilinowego. Tak. Jak ktoś ma swój robiony, można dodać. Daję łyżeczkę, więcej nie. I innego cukru w ogóle nie daję. Do tego dodam jeszcze mąki. Mąki około od 80 do 90 gramów. Tak. To jest mąka pszenna. Typ może być 500, może być też tortowa. Całej nie wsypię, troszkę zostawię. Zaraz zobaczymy konsystencję, jaka będzie. I do tego dodajemy jeden budyń. Budyń waniliowy albo śmietankowy, 40 gram, bez cukru. Dzięki temu budyniowi naleśniki nasze będą bardzo elastyczne. Nie będą wam po prostu pękać. Widzę, że dodamy wszystko. Miałam 90 gram mąki i zaraz zobaczymy, jaka jest konsystencja. Bardzo przepraszam, ale bateria mi się wyczerpała i musiałam po prostu zmienić. Dodam tutaj jeszcze jedną łyżkę mąki. Tak, jedną łyżkę czubatą mąki. Teraz będzie na pewno dobrze. Rozmieszajmy to porządnie i odstawmy ciasto na 15-20 minut, żeby odpoczęło. Także ja wymieszam porządnie, zaraz pokażę wam konsystencję i zostawię na 15-20 minut. Ciasto musi odpocząć. Ciasto jest dość rzadkie. O. Widzicie? Rzadkie ciasto. Nie jest wcale gęste. Także dałam tu 90 gramów mąki i jedną łyżkę. Widzimy się za chwilę. Ciasto mi odpoczęło. Tak. Przelewam sobie do takiego z dzióbkiem. O, żeby po prostu było mi łatwiej wlewać na patelnię. Pamiętajmy jedno, to jest ciasto, wiadomo, w budyniu jest mąka ziemniaczana, więc za każdym razem, kiedy będziemy wylewać ciasto na patelnię, musimy to ciasto zamieszać, ponieważ mąka ziemniaczana lubi osiadać na samym dnie. Także gaz zapalony. Wlewam niewielką ilość oleju, naprawdę troszeczkę, kilka kropel dosłownie. Rozsmaruję. O.
No i czekamy, aż mi się patelnia zagrzeje. Smażymy na średnim ogniu. Widzicie, nawet za dużo troszkę oleju nalałam. To trzeba patelnię tylko tak delikatnie musnąć. Jednak pierwszy naleśnik też mi wyszedł. A mówią, że pierwszy naleśnik nie wychodzi. Że ja już ten przepis na naleśniki mam tak wypróbowany, że naprawdę zachęcam. Jeżeli nie dodacie cukru ani olejku waniliowego, bardzo dobrze sprawdzi się też na krokiety. Naprawdę, no jest już po prostu wypróbowany i wiem, że naleśniki się nie łamią z tego przepisu, bardzo fajnie się zawijają. Nie będę podpiekać, dlatego że ja chcę te naleśniki jeszcze, słuchajcie, zapiec. Jak wystygną, to Wam pokażę, bo teraz trzeba naleśnika nakryć. Ja będę nakrywać drugim talerzem po prostu. W ten sposób, o, drugim talerzem nakrywam każdego naleśnika. Tego usmażę, też tam wrzucę i też nakryję. Słuchajcie, to już jest mój ostatni naleśnik. Już Wam mówię, ile mi wyszło tych naleśników. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Także z tej porcji wychodzi 7 naleśników. Jeżeli macie ochotę na więcej, pomnóżcie razy 2. I tak jak już mówiłam, pokazuję. Ale gorące są i więc nie za bardzo mogę Wam pokazać. Ale chyba to widać. Zaraz przybliżę troszkę Was bliżej. O. Naleśniki są bardzo elastyczne. Bardzo. Nie pękają w ogóle przy zwijaniu. O, w ogóle nie będą pękać przy zwijaniu. Troszkę ostygną i zaraz do Was wracam. Słychać piekarnik, bo piekarnik sobie nastawiłam na 200 stopni z termoobiegiem, grzałka i grzałka górna, żeby nam się od góry po prostu troszkę przypiekło. Tak jak mówiłam, naleśniki są bardzo elastyczne. Blaszka i na nią jest papier do pieczenia i będziemy zwijać z naszymi jabłuszkami. Jak jabłek zostanie, nic nie szkodzi, zawsze można je zjeść na przykład, słuchajcie, jak to się nazywa, albo z kaszką kuskus, są bardzo dobre, albo z ryżem, normalnie z ryżem, też będą naprawdę smaczne. Pachną bardzo ładnie i zwijamy, zakładam, tak, zaraz pokażę bliżej, o dobrze, tak, jeden róg, drugi róg do środka, o, i zwijamy delikatnie, w ten sposób, o, tak, i układam na blaszce i drugi zrobimy tak samo. Zrobię tak jeszcze jeden, a później już wszystkie poza kamerą. O.
Ale pachną marcepanem. Tak. Mówię, naleśniki na pewno nie będą Wam pękać, dlatego że są bardzo, ale to bardzo elastyczne. O, i następny zwinięty w rulonik. Wszystkie naleśniczki 7 już zrobiłam. Te włożyłam tutaj na naszą brytwankę, tak jak mówiłam. Tego 7 też gdzieś tam dołożę, tylko po prostu tu mi się nie zmieścił. I posypię je kruszonką, żeby miały coś takiego kruchego. I już Wam mówię, to jest 50 gramów mąki, 25 gramów cukru i 25 gramów masła. I z tego, masło jest zimne, i z tego po prostu tak o paluszkami będziemy robić kruszonkę. Kruszonkę zrobiłam bardzo szybko. Naleśniki posmaruję, słuchajcie, masełkiem. To jest roztopione masło. Tak. Dobra. I posypię je kruszonką. Będzie naprawdę coś fantastycznego, bo będzie można naleśniki podać właśnie kiedy kruszonka. Zresztą kto nie lubi kruszonki? Piękny, będzie ładny deser, który można podać. Tamtego jednego naleśnika to ja sobie, słuchajcie, z boku gdzieś położę i też go właśnie posypię tą resztą kruszonki. Do piekarnika, tak jak mówiłam, 200 stopni. Najlepiej, żeby była grzałka tylko sama góra, bo chodzi nam tylko o przypieczenie kruszonki. Słuchajcie, sprawdzać 10 minut, no moim zdaniem nie więcej. Także ja wsadzam do piekarnika i zaraz się z Wami widzę. Minęło równe 10 minut i będę naleśniki wyciągać, ale gorące. Oj. Dobrze. I słuchajcie, i można podawać. Pachną przepięknie. Chrupiąca kruszonka na górze, naleśniki z jabłkami i z marcepanem. Naprawdę pyszne. Jak się przepis Wam podobał, słuchajcie, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!